Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zastanawialiście się czasem, dlaczego wasze spowiedzi nie przynoszą dobrych owoców, że się nic nie zmienia duchowo po przystępowaniu częstym do spowiedzi świętej, że cały czas powtarzacie te same grzechy. Myślę, że jedną z odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak jest to, czy w ogóle wzbudzacie intencję przed spowiedzią świętą. Jaka jest wasza intencja, kiedy przystępujecie do spowiedzi świętej? I z pewnością wiele osób by odpowiedziało na to pytanie, bo wiemy, po co jest ten sakrament, żeby Pan nam przebaczył, żebyśmy wyznali grzechy. Ale chodzi o to, żeby przed spowiedzią świętą określić jasno cel. Dlaczego ja się spowiadam? Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli tego nie uczynimy, jeżeli nie wzbudzimy w sobie konkretnej intencji, celu, do jakiego zmierzamy, nadprzyrodzonego, to wtargną do naszej duszy inne cele, przyziemne, różne podszepty złego. I mogą one nam przykryć cel, do którego zmierzamy, i przez to spowiedź będzie mniej owocna. I dlatego najpierw powinniśmy ustalić sobie cel nadprzyrodzony. Powiem, czym może się skończyć, jeżeli celu nie ustalimy przed spowiedzią świętą. Jeżeli nie będziemy mieć jasno wytyczonego celu, po co się spowiadam. Jeżeli nie wytyczę takiego celu, to może się tak zdarzyć, że wtargnie do mojej duszy pycha. Pycha przed spowiedzią, że ja przystępuję do spowiedzi świętej, żeby stać się lepszym. W czasie spowiedzi świętej, kiedy wyznaję grzechy spowiednikowi, żeby pomyślał, jak ja się bardzo uskarżam z moich grzechów, ale że przez to jaki staje się świętszy, a już nie mówiąc o pysze po spowiedzi świętej, bo to inni wiedzą, że się często spowiadam, że przystępuję do spowiedzi świętej, mam sam takie przekonanie, że przez to staję się lepszy. I to może wkraść się w nas naprawdę niepostrzeżenie, jeśli nie wzbudzimy sobie intencji nadprzyrodzonej. I oczywiście nie chcę tutaj popadać w jakieś skrupuły, w takim znaczeniu, że zawsze może się nam pojawić taka myśl. Często nie mamy wpływu na to, jakie nam myśli przychodzą. Nie chcę tutaj mylić pokus z grzechem. Ale jeżeli nie wzbudzamy intencji, to jednak mam zastrzeżenia do takiej spowiedzi świętej. Bo jeżeli wzbudzamy intencję nadprzyrodzoną, to oczywiście takie myśli dalej mogą się pojawiać, ale najlepszym, co możemy zrobić, kiedy się pojawiają takie pokusy, to je zignorować. Po prostu zignorować. Nie wchodzić w nie, nie rozdrabniać, bo wtedy szatan wygrywa. A więc wzbudźmy odpowiednią intencję. Jaka to jest intencja? O tym powiem jutro. A dzisiaj pomodlimy się w intencji wszystkich matek w stanie błogosławionym modlitwą świętego Jana Pawła II. Maryjo Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi: nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.